Cześć! W tym filmie pokażę Tobie, w jaki sposób odpowietrzyć standardowy grzejnik centralnego ogrzewania. Najczęściej po drugiej stronie, względem głowicy termostatycznej, jest zainstalowany w górnej części grzejnika odpowietrznik. Wygląda w ten sposób. Wystarczy za pomocą wkrętaka płaskiego albo za pomocą takiego kluczyka, który nakładamy na tą śrubę tutaj, odkręcić delikatnie ten zawór odpowietrzający i za pomocą tego otworu tutaj będą wydobywać się bąble powietrza, aż w końcu będzie wydobywać się tylko i wyłącznie woda. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasz grzejnik jest odpowietrzony. Jeżeli w naszym grzejniku będzie taka zaślepka, czyli po prostu nie mamy odpowietrzenia, to możemy tą zaślepkę delikatnie poluzować, bardzo delikatnie, i bokami będzie nam się tutaj wydobywać powietrze i woda, co też może doprowadzić do ubrudzenia ściany, w związku z czym należy wszystko tutaj zabezpieczyć i posługiwać się na przykład szmatą. Ja taki odpowietrznik mam zainstalowany, można go sobie tu wyregulować, którędy woda będzie wyciekała, więc zachęcam Was, żebyście coś takiego po prostu mieli. Ok, tak więc pokażę Wam teraz, w jaki sposób za pomocą takiego kluczyka odpowietrzyć. Nakładamy sobie kluczyk, jak widzicie. Kluczyk już jest założony. I teraz wystarczy tutaj gdzieś dookoła trochę szmaty, papieru nałożyć i będziemy odkręcać tą śrubę i z tego otworu będzie wydobywać się woda. Jeżeli będzie grzejnik zapowietrzony, to oczywiście będą bąble powietrza najpierw wychodzić, a potem sama woda. Tak więc zabieramy się do roboty, czyli odpowietrzymy ten grzejnik. Takiego odpowietrzenia warto dokonać raz w roku przed sezonem grzewczym we wszystkich grzejnikach. Ja sobie tutaj przyłożę papier, chusteczkę i jednocześnie będę odkręcał odpowietrznik. Zobaczcie. I gdy tutaj będzie tylko i wyłącznie woda ciekła, to mam pewność, że grzejnik jest odpowietrzony. Odkręcamy. Ok. No tylko woda leci, bez najmniejszego problemu, więc zakręciłem z powrotem. Zobaczcie jeszcze raz. Teraz będzie łatwiej mi. Zobaczcie. Tutaj jest otwór. Lekko odkręcę. I zobaczcie, co się będzie działo. O, sama woda leciała bez żadnych bąbli powietrza. Nie było słychać takiego s. Wszystko jest w najlepszym porządku. Podczas tego momentu, gdy nasz grzejnik byłby zapowietrzony, byśmy słyszeli takie syczenia. Tutaj nie ma, więc grzejnik jest zapełniony tylko i wyłącznie wodą, więc wszystko jest w najlepszym porządku. I takim kluczykiem raz, dwa wykonujemy wszystkie grzejniki w całym mieszkaniu. Ewentualnie wkrętakiem płaskim też możemy dokonać. Na końcu dokręcamy tylko i wyłącznie siłą ręki. Żadnych kluczy już więcej tu nie używamy, żeby nie przekręcić gwintu. I gotowe. Wszystko dokładnie sobie tutaj oczyśćmy. I gotowe. Dodatkowo warto sprawdzić w każdym grzejniku, czy zawór grzejnikowy działa bez najmniejszego problemu. Czyli naszą głowicę termostatyczną ustawiamy na maksymalną wartość. Odkręcamy nakrętkę. Zdejmujemy głowicę termostatyczną. Ja tu skorzystam z klucza, żeby delikatnie poluzować nakrętkę. Nie ma się czego obawiać, tu żadna woda nie wycieknie. Zdejmujemy głowicę i sprawdzamy, czy ten trzpień, czyli grzybek zaworu grzejnikowego, to jest zawór grzejnikowy, czy porusza się bez problemu. Czyli na przykład bierzemy kombinerki i dociskamy. O, jak widzicie, porusza się bez problemu. Czyli tutaj jest wszystko w najlepszym porządku z tym grzejnikiem. Możemy założyć z powrotem głowicę termostatyczną. Oczywiście otworem z informacją, jaką nastawę mamy w naszym kierunku, żeby było nam wygodnie. Dokręcamy do oporu i wystarczy. I w tym momencie już ustawiamy wartość, jaką mieliśmy poprzednio.
I gotowe. Jak widzieliście, dosłownie minuta roboty i grzejnik odpowietrzony, przy okazji zweryfikowany zawór grzejnikowy. Wszystko działa w najlepszym porządku i grzejnik będzie pracował poprawnie. Warto wykonać taką czynność zawsze przed okresem grzewczym lub gdy on się po prostu rozpocznie, aby mieć pewność, że w całym mieszkaniu wszystkie grzejniki będą pracować z pełną wydajnością, co na pewno obniży koszty ogrzewania. Gdybyśmy na przykład mieli grzejniki zapowietrzone, to te koszty ogrzewania w przypadku gazu czy też innych paliw po prostu będą wyższe. A gdy macie wszystko odpowietrzone i wszystko działa ok, problemu nie ma. I ogrzewanie jest maksymalnie ekonomiczne. Jako że odpowietrzyliśmy nasz grzejnik, a być może odpowietrzyliśmy ich nawet kilkanaście, to trzeba podejrzeć na naszym kotle, na manometrze ciśnienie w instalacji. W mojej instalacji ciśnienie zazwyczaj jest na poziomie około 1,8 do 2 barów. Podczas odpowietrzania grzejników, jak widzicie, ciśnienie spadło do 1,5 bara. Żeby przywrócić odpowiednie ciśnienie w instalacji centralnego ogrzewania, zależnie oczywiście od kotła, w instrukcji obsługi jest informacja na ten temat. W dolnej części znajduje się odpowiedni zawór, który możemy odkręcić i do instalacji centralnego ogrzewania dopuścić wody, czyli zwiększyć ciśnienie. O, słychać? I zobaczcie. Ok. 1,8 wystarczy. Dokręcamy. I tyle roboty. Odpowietrzyliśmy grzejniki, sprawdziliśmy ciśnienie w instalacji, a przy okazji zweryfikowaliśmy zawory grzejnikowe. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.